Choć każdy, kto przeszedł pierwszego Gotika, zdaje sobie sprawę, że zostanie magnatem w grze w sposób naturalny i bez używania kodów jest niemożliwe, to jednak temat ten w jakiś sposób rozpala u niektórych wyobraźnię, bo krążą w sieci pogłoski, że coś takiego pierwotnie planowano, a ponadto, że we wczesnych wersjach Gotika mogliśmy jednak osiągnąć taki status i przywdziać ten wyjątkowy magnacki pancerz, nie zakłócając przebiegu gry. W dzisiejszym materiale odpowiemy sobie więc dokładnie, czy jest to prawda, czy może jednak fikcja. Film zaś powstał we współpracy z rosyjskim kanałem Alpha Researcher, który przygotował na ten temat obszerny odcinek i będę bazował właśnie na płynących z niego wnioskach. Link do nagrania znajdziecie w opisie i jeśli władacie językiem rosyjskim, to zachęcam Was do jego obejrzenia. Mam też nadzieję, że dzięki temu uda mi się rozwiać wszelkie wątpliwości narosłe dookoła całej sprawy. Zapraszam do oglądania. Zagadnienie to nie jest niczym nowym i już w 2004 roku na rosyjskim forum Playground pojawiło się pytanie o to, jak zostać magnatem w starym obozie bez używania kodów. Użytkownik Nemesis, który zadał to pytanie, twierdził, że musi być przecież taka możliwość, skoro na pudełku gry jest screen przedstawiający bohatera w stroju magnata. I faktycznie było to słuszne spostrzeżenie. Zapytacie, gdzie? Na jakim pudełku? Okazuje się, że na Big Boxie Gotika 1, również tym polskim, znajduje się screen, który dosyć jednoznacznie daje nam do zrozumienia, co możemy w grze osiągnąć. Wygląda to jednak na nagięcie rzeczywistości, bo w gotowym tytule nie ma nawet cienia poszlaki, co zrobić, aby uzyskać status magnata. W odpowiedziach na forum pada wiele zdań na ten temat, natomiast szczególnie ciekawe są łącznie 3 komentarze, w których autorzy twierdzą, że taka możliwość była, ale tylko w pewnej pirackiej wersji wczesnego Gotika, której jednak nie mogli udostępnić lub już nie posiadali. Zastanawiacie się pewnie, po co o tym w ogóle wspominam. Otóż sądzę, że aby dokładnie odpowiedzieć na pytanie, musimy najpierw zagłębić się w źródła, na podstawie których mogły później powstać różne teorie o możliwości zostania magnatem. Mamy więc tajemnicze wskazówki od fanów, trochę sprzeczny przekaz twórców na pudełku, ale z drugiej strony coś przecież musiało być na rzeczy, że ktoś zdecydował się na umieszczenie tam takiego screena. Sięgając więc po fakty i do wczesnego konceptu na grę Gothic, okazuje się, że choć wiele teorii jest raczej przesadzonych, tak fikcją nie jest, że twórcy chcieli, by gracz mógł zostać magnatem. Trzeba jednak zaznaczyć, że przewidywano taką możliwość w starym koncepcie na grę z roku 99, który też bardzo mocno różnił się od ostatecznej wersji. Ten awans był możliwy dlatego, że bohater mógł przejść cały główny wątek do 6 rozdziału włącznie, pozostając wierny staremu obozowi, gdyby tą ścieżkę wybrał. Co więcej, fabuła zakładała, że miał stanąć na czele ataku na kopalnię nowego obozu, a później do 5 rozdziału wykonać jeszcze inne ważne misje, łącznie z obroną podbitej kopalni. Za takie zasługi na polu bitewnym i poświęcenie sprawie dla starego obozu przewidywano właśnie włączenie go w szeregi elity, gdzie miał pozostać do końca gry. Porównując to z wersją, jaką ujrzeliśmy ostatecznie, zafundowanie graczom takiej opcji w finalnym Gotiku byłoby problematyczne i sztuczne. Wiemy, że ze względu na to, co dzieje się w rozdziale 4, tracimy możliwość dalszego wspinania się po szczeblach kariery, jeśli wybraliśmy stary obóz, co nie tylko uniemożliwia nam zostanie magnatem, ale również przeszkadza w osiągnięciu ostatecznej pozycji strażnika, charakteryzującej się ciężkim pancerzem, który nosi na przykład Torus. Utykamy więc w hierarchii jeszcze trochę wcześniej niż tylko na krok przed dołączeniem do elity. Kolejnym czynnikiem utrudniającym logiczne przystąpienie do wyższych sfer jest brak istotnego powodu, aby przyjąć tam bohatera. W przeciwieństwie do dokonań z wczesnego konceptu, nie zrobił on do 4 rozdziału jeszcze nic, za co można by go awansować do tak wysokiej rangi. Umożliwienie tego wymagałoby więc zmian na poziomie głównego wątku fabularnego. Nawet gdyby jednak rozwiązano powyższe problemy, doszedłby ostatecznie konflikt interesów z innymi magnatami. Im przecież dobrze w miejscu, w którym są, nie chcą niczego zmieniać, a jedyni ludzie, których zniszczenie bariery by zainteresowało, zostają zabici przez Gomeza. Podsumowując więc, pomysł na bezimiennego zostającego magnatem wyszedł od głównych scenarzystów Piranha Bytes i nie jest fikcją fanowską.
Jego pozostałości można znaleźć w głównym dokumencie projektowym czy w wersji pre-alpha 0.56c. Na sam koniec warto przytoczyć słowa Mike'a Hoge z wywiadu udzielonego na 20-lecie gry. Powiedział on, że zmiana głównego wątku na wyrzucenie bohatera ze starego obozu wywołała wewnętrzną debatę w zespole, ale wtedy nie mieli czasu na znalezienie rozwiązania. Łatwiej było opowiedzieć historię bez dodatkowych rozgałęzień i dopiero po wdrożeniu wszystkiego niektórzy członkowie studia uświadomili sobie, że nie mogą już kontynuować gry w ich ulubionym starym obozie. Po prostu nie było czasu na niezbędne dobudowanie zadań na tamtym etapie. Twierdzi jednak, że patrząc teraz z perspektywy, gdyby mógł się cofnąć i to zmienić, to zrobiłby to. Ostatecznie też powstały przynajmniej 2 mody, w których możemy zostać magnatem, czyli Świat Skazańców 2.0 i Mroczne Tajemnice. Jeśli znacie jeszcze jakieś inne, to dajcie znać w komentarzu. Osobiście uważam, że taki dodatek w postaci możliwości zostania magnatem byłby świetny, gdyby tylko udało się go wpleść w fabułę. Napiszcie, co wy o tym sądzicie. Z mojej strony mam nadzieję, że materiał ten wyczerpał temat. Zapraszam was do zobaczenia innych filmów o Gothicu na moim kanale i zostawienia subskrypcji i kciuka w górę, jeśli wam się spodobało. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.